Żołnierze idą tędy, a tu nagle... Czekajcie, gdzie to jest? Cyk. I tutaj wychodzi żołnierz. To się chowali. Wszedłem do tunelu i trzeba iść na maksa zgiętym. W barkach się też nie mieszczę. Wiecie, jak oni mali, chudzi, 1,50 m po 50 kg. To nie było problemu. No, tutaj pokazany jest rak z gumy, która została. Robili sandały dla żołnierzy. Siemanko, plecak spakowany, idę właśnie odebrać mój motocykl. Zaraz wam pokażę co jak. W pełni wybrany i najważniejsze, co świadczy o tym, że jestem z Polski. To jest emocje. Sandały i skarpetki. Ale wiecie dlaczego? To nie jest mój styl, kompletny. Nigdy nie zakładam sandałów i skarpetek. Ale dlatego, żeby nie mieć cały czas butów na nogach, jak się jedzie taki kawał drogi. Jest bardzo gorąco, dlatego trzeba być zabezpieczonym w 100%. Mam jeszcze bandamkę na buzie, tak samo, żeby jeszcze nie wdychać kurzu, okulary, oczywiście kask, rękawiczki, zabezpieczony cały. Jeszcze ktoś powie, że jestem ubrany na czarno. No dobra, no jestem, bo jestem, trudno. Ale sandały i skarpetki to już jest sprawdzona metoda. Po tym jak podróżowałem ostatni raz, także wiedziałem, że muszę to zrobić. Wtedy też tak robiłem. I się to naprawdę sprawdza. I ktoś, kto jeździ na motocyklach, to może powiedzieć, że to niebezpieczne, że trzeba mieć buty i tak dalej. Może tak, ale mi tak wygodnie. Yep. Czeka już moja maszyna. No. Pięknie. Powiem wam, gdzie jest to miejsce. Tutaj, jak jesteście na Walking Street dokładnie, no to od razu jak się wychodzi, tutaj takie coś. I tu jest ta wypożyczalnia. Chłopaki mnie jeszcze zaprosili na kawkę. Zaraz podpisujemy umowę i jadę. Za tą Hondę, którą właśnie widzieliście, zapłaciłem $320. Biorę ją dokładnie na 25 dni. Za miesiąc biorą 300, taniej nie schodzą, bo to i tak jest tanio. Gdzie indziej w innej miejscu się orientowałem, to chcą około 550, także to jest naprawdę świetna cena. Z racji tego, że biorę na 25 dni i oddaję w Hanoi, płacę 320, ale dlatego, że wychodzi mi jakby po 250 za każdy dzień, plus 70 transport z Hanoi tutaj z powrotem. Kaucja normalnie jest około $1000, nie około, tylko jest $1000. Ja dogadałem się z chłopakami na 500. Jestem strasznie podekscytowany, naprawdę tak się cieszę. Kolejna przygoda się czeka. Wiecie jak to jest? Parę dni będę podekscytowany, a później będę, kurde, znowu trzeba na motor siadać. Chociaż w Pakistanie tak nie było, bo było wygodne siodełko i dlatego wziąłem teraz lepszy motor, żeby też mieć wygodne siodełko, żeby robić większe odległości i żeby tak tyłek nie bolał. Zaczynamy przygodę Wietnamem, po Wietnamie, motocyklem. Nie, jeszcze raz. Motocyklem po Wietnamie. Jestem tak podekscytowany, że aż mi się myli. Jeszcze śpię trochę, przyznam. Dopiero trzeba wypić kawkę. Ale super. No, dobra. Podpisujemy wszystko. Thank you. Bardzo fajne chłopaki. Bardzo mili. Pamiętajcie, jak będziecie też brali, sprawdźcie sobie motocykl naokoło, sprawdźcie kontrakt na pewno, czy jest wszystko ok. Dogadajcie się, żebyście wszystko mieli po prostu pewne co i jak. Jeśli wynajmujecie, jeśli kupujecie, to wiecie, no kupujecie, to kupujecie. Dodatkowo, oni powinni mi dać swoją niebieską kartę od motoru, ale nie dają, motocykla, ale nie dają, bo mówią, że dają za małą kaucję i boją się, że mógłbym go ukraść. Bez sensu. Ale dają mi zdjęcia i tak dalej. No i po prostu najlepiej unikać policji. Jak policja was zatrzyma, absolutnie nie dawać żadnych swoich dokumentów, bo wtedy będą wyłudzali pieniądze. Mam nadzieję, że mi się to nie zdarzy. Ostatnim razem było tak, że ani raz mnie nie zatrzymała i oby teraz będą się nie zatrzymali.
Ale jestem podjarany. Zaczynamy podróż. Jeszcze tankowanko, trzeba na full zatankować. Podobno wchodzi 12 litrów. No zobaczymy. O, weszło 9 coś. Także trochę by coś było w baku. Wszystko zapakowane. Pierwsze miejsce, do którego jadę, tunele Kuci, w miejscowości Kuci, czyli tunele, które zostały tam po wojnie amerykańsko-wietnamskiej oczywiście. Pokazuje mi 2 godziny trasy, myślę, że zrobię to szybciej, ale po drodze jeszcze na jakieś śniadanie muszę się zatrzymać, bo jeszcze nic nie jadłem. Szybkie śniadanko jeszcze. Pan mi zrobił tu miksturę z sosu takiego spicy, dziękuję bardzo. Powiem wam, że nie jest lekko wyjechać z Saigonu. Taki tu jest ruch. Przerwa na lemoniadkę z passion fruit. Jadę dalej. Kurde, jest problem. Wyjechałem do tuneli Kuci. Jest zamknięte. A może jestem po prostu przy samym wejściu, może spróbuję jeszcze gdzie indziej jechać. I dojechałem właśnie teraz do miejsca, gdzie znajdują się stare powojenne tunele w Kuci dokładnie. Wcześniej miały długość aż 250 km, teraz zostało ich 120 km. To jak żołnierze Wietkongu załatwiali tutaj Amerykanów, to było coś niesamowitego. Czytałem w jednym miejscu, że te tunele miały nawet do 5 poziomów, także jak były bombardowane przez Amerykanów, to i tak dalej żołnierze, którzy tam byli, mogli to przeżyć. W ogóle no, walka z żołnierzami tutaj dla mnie osobiście powiem tak, te tunele to jest coś niesamowitego, bo tak naprawdę jak amerykańscy żołnierze szli, szukali, żeby wiecie, w dżungli gdzieś znaleźć żołnierzy Wietkongu, a byli wciągani nagle, były na nich robione pułapki. No coś niesamowitego po prostu. Zaraz wam dokładnie pokażę, jak to tutaj wygląda. Może jak mi się uda, to będę miał też możliwość, znaczy wejść do tuneli, wejdę oczywiście. Jak się uda jeszcze, to będę miał możliwość postrzelać sobie tutaj z jakiejś broni, która była używana w tamtych czasach podczas wojny. Wojna trwała tutaj 20 lat. Amerykanie myśleli, że przylecą i wygrają szybko. Tak się nie stało. Przegrali ją po 20 latach. Dobra, nic, wchodzę, szukam przewodnika swojego i zaraz wam wszystko będę pokazywał. O, tutaj macie dokładnie, z czego sobie możecie postrzelać. 10 zł jeden nabój kosztuje. Jak dla mnie uważam, że jednym z najważniejszych miejsc, które trzeba zobaczyć, jak się jest w Saigonie, czyli w Ho Chi Minh, to jest na pewno Muzeum Wojny. To, jak tam jest wszystko opisane niesamowicie, oczywiście zaraz coś napiszę, tam jest propaganda i tak dalej, no oczywiście, no, to jest Muzeum Wojny, które jest tutaj w Wietnamie, no to przecież nie będą pisać, że ludzie z Wietnamu byli źli, no wiadomo, że piszą, że to Amerykanie byli najgorsi i tak dalej, ale trzeba pamiętać też to, że to Amerykanie tutaj przylecieli na wojnę, ale w to już nie drążmy, mniejsza z tym. Bardzo ważne jest to, żeby zobaczyć, jak to muzeum wygląda, zagłębić się trochę w to, poczytać trochę. Jak tam pojechałem 3 lata temu, teraz już nie będę drugi raz jechał, teraz wybrałem, że przyjadę do tuneli, bo wtedy tuneli nie widziałem. To, jak to wyglądało wszystko, tak jak tam jest opisane, jak oni walczyli, coś niesamowitego. Także naprawdę polecam bardzo, ale to bardzo odwiedzić, bo no myślę, że jak ktoś przyjeżdża do Wietnamu, to dowiedzieć się czegoś o wojnie właśnie wietnamskiej, to jest naprawdę ważna rzecz, bardzo ważna rzecz. No, a ja się cieszę, że teraz mam okazję akurat zobaczyć te tunele, jak będą wyglądały, bo mnie to bardzo fascynowało, no bo to jest strategicznie niesamowite. Co do Saigonu, jeśli się wybieracie, myślę, że więcej niż poświęcać tam 2 dni nie ma sensu. No chyba, że 3. dzień poświęcicie, żeby i tu przyjechać i wrócicie znowu do Saigonu. Jeśli przyjeżdżacie się pobawić, ok,
zatrzymajcie się w okolicach. Tam gdzie ja mieszkałem, Walking Street, się nazywa Bój Wien, chyba ulica dokładnie. Tylko nie na samej tej ulicy, bo to jest duży błąd, tylko gdzieś z boku. Ja miałem stopery, było ok, ale na samej tej ulicy się nie zatrzymujcie. Imprezy bardzo długo trwają, jest spoko, ale teraz to większość byli tylko Azjaci, dokładnie młodzi Wietnamczycy. Turystów jeszcze za wiele nie było. W samym Wietnamie, żeby coś zobaczyć, nie ma za wiele, nie ma co ukrywać. To jest miasto, do którego się przylatuje, imprezuje się i jedzie się dalej. Stary czołg amerykański. No i wchodzimy do dżungli. Wchodzimy, to znaczy ja i wy. Pomyślcie za taką sytuację, gdzie właśnie wojsko amerykańskie jest tutaj, a tu nagle z liści na przykład cyk, tutaj, żołnierz wciągnięty w tunel i szybko zabity. Ale to spokojnie, zaraz dojdę tam, gdzie są te tunele, chociaż nie wiem, czy pode mną już też ich nie ma. Tutaj jest teraz film dokładnie taki, który pokazuje, jak to wtedy wyglądało wszystko. A tam macie pokazane, jak wyglądał system tych tuneli. Ale to wam później będę pokazywał dokładnie. I teraz jest pokazane, jak pułapki na czołgi robili i na żołnierzy. Niesamowite. Dobra, teraz wejdę do jednego takiego tunelu. O, akurat wyszedł. Może się wąsko. Wiecie, oni mają trochę inne rozmiary niż my. This one, well. A, okej. Ściągali wodę. Yeah. This one. Okej. Just for the follow the line. Okej. To jest bardzo nisko. O, ale jebłem głową. Za dużo kilogramów teraz ważę na te tunele. W barkach się też nie mieszczę. Wiecie, jak oni mali, chudzi, 1,50 m, po 50 kg. To nie było problemu. Żołnierze idą tędy, a tu nagle... Czekajcie, gdzie to jest? Cyk. I tutaj wychodzi żołnierz. To się chowali. Złoto po prostu. Tutaj gdzieś następne było, przed chwilą pan pokazywał. O, patrzcie. Tu znowu kolejne. Takie open. Tu kolejny tuneczek. Wiecie, jak człowiek sobie to tak wyobrazi, jak jest tutaj w tej dżungli, latały helikoptery, które bombardowane, jeździły czołgi, żołnierze szli, a tu nagle żołnierze Wietkongu wychylali się z takiego czegoś, albo strzelali do żołnierzy, albo, wiecie, wysadzali czołgi, podkładali jakieś pułapki tutaj wszędzie. No. Ciężko opisać. To jest zobrazowana taka jedna pułapka właśnie, jak oni na trawie robili takie ruchome te i na dole mieliście bambusy na szpic porobione. Cyk, trupy. No, tutaj jest krater po bombie. Możecie zobaczyć, jak wielki. I tu była pułapka z bombą. Najeżdża czołg, idą żołnierze. Jad. Nie ma ich. Cało, Tutaj wejście do bunkra. Go this one, 5 meters. Okej. Znowu trzeba iść bardzo schylonym. Tutaj ogólnie to nie wiem, jest metr chyba wysokości tylko. Cały czas zahaczam. I tam się wszędzie ciągły. O kurde. Nie tutaj leczyli. Wiecie też, o czym warto pamiętać?
że amerykańscy żołnierze, jak tutaj przylecieli na wojnę, po pierwsze oni nie byli przygotowani, że to tyle potrwa, po drugie nie wiedzieli, że Wietnamczycy postawią taki opór, jaki stawiali, i dodatkowo jeszcze też nie byli przygotowani na temperaturę, wilgotność powietrza i warunki, które tutaj panowały. Dla żołnierzy w Wietkongu żaden problem, bo oni byli przyzwyczajeni. Amerykanie nie. No i tutaj przechodzimy teraz tunelami, tak jakby pokoje, gdzie też odpoczywali sobie żołnierze. Stoły. The way go down to the second class. Mấy bé. Sit better. Teraz to, co wam pokazałem, tą dziurę, którą się przechodziło kolejny poziom niżej, na drugie poziom, no, drugie piętro, tak jakby w dół, na kolejny level, o tak powiem. Pani mi teraz wytłumaczyła, tutaj taka z Wietnamu, ja mówię, jak to jest możliwe, jak oni się tam mieścili, w ogóle jak to było, wiecie, no parę centymetrów na parę. I ona mówi, no właśnie, Wietnamczycy się mieścili i to była przewaga nad Amerykanami, bo żaden Amerykanin się tam nie zmieścił. Bardzo mądrze. No daj na spróbowanie. Tym się rzuci. Mówili maniok, nie wiem jak to się dokładnie nazywa. Maniok, chyba maniok. I dali nam właśnie, żeśmy sobie spróbowali, czym się żywili tutaj żołnierze podczas wojny. Próbuję. Ciężko opisać smak tego. Jak ziemniak, no. Fajne jest to, że przewodnikiem też tutaj jest pan, który jest ubrany w taki mundur. Jak oni walczyli, tak wyczytałem. Nie wiem na 100% tak jest, ale podobno tak. O, tutaj pokazane jest, jak z gumy, która została, robili sandały dla żołnierzy. Dobra, wchodzimy do dżungli. Jak widzicie, spocony jestem okropny. Pomyślcie sobie, jak ludzie tu walczyli wtedy. Co oni musieli tu przeżywać. A druga sprawa. Przydałoby się powiedzieć, ile ludzi zginęło tutaj na tej wojnie. W internecie wyczytałem, że zginęło około 3 milionów Wietnamczyków i 60 000 Amerykanów. Konflikt trwał 20 lat. Straszne. Naprawdę bardzo, bardzo straszne. 47 lat już minęło po wojnie, a pomyślę, że niektórzy ludzie dalej odczuwają jej skutki. Jak na przykład na dżunglę był zrzucany Orange Agent, czyli chemikalia, i na przykład rodziły się chore dzieci. W tym muzeum tam właśnie było bardzo dużo obrazków. Ojej, to aż nawet straszne to jest sobie przypomnieć, co to było. Dlatego myślę, że to są 2 obowiązkowe punkty, jeśli się jedzie do Wietnamu, do Saigonu. W Saigonie Muzeum Wojny, 70 km od Saigonu, Ho Chi tunele, dokładnie. No, a teraz idę na strzelnicę postrzelać. Tylko nie wiem, gdzie jest. Przyjadę pan odebrać, właśnie będzie mi wydawał amunicję. Ani prawie. Zamontowane, zabezpieczone. Wiecie, kupiłem sobie tylko po 5 nabojów, tak żeby sobie tylko spróbować. Zajawki. Ostatni raz ich strzelałem, jak byłem w Ameryce z Andrzejem Fonfarą, którego serdecznie pozdrawiam. I jeszcze z innymi chłopakami. No i tam wtedy z paru karabinów i innych tych strzeliliśmy, ale z takiej jeszcze nie miałem okazji.
W ogóle wziąłem sobie 5 nabojów tu, 5 do tych wcześniejszego AK-47 i zapłaciłem w sumie 10 zł. Także plusik. Dwa strzały i zepsułem karabin. Pan go rozbiera na kawałki i składa znowu do innych części. Człowiek sobie chciał 5 razy strzelić i po drugim zepsuł. No. Cóż. Nie każdy się do wszystkiego nadaje, co nie? Đậu má súng này bắn được nha, đậu má nổi tiền viên không? Ok. Nie wiem, ile z was wie, co to są jackfruity, ale ich tu tyle rośnie na tym drzewie. No jeszcze takiego czegoś nie widziałem. Smacznej kawusi. Nie muszę wiedzieć co. Znaczy nie muszę mówić co, kogo. Wietnamska kawa jest przepyszna. Mój fryz mi się zepsuł. O, takie długie włosy, że masakra. W lipcu jadę robić drugi przeszczep, także nie mogę się doczekać. Będzie uzupełnione pięknie i będzie super wyglądało. Tak w ogóle zamówiłem sobie wołowinę z brokułem i z ryżem. Wiecie, chcę jeść zdrowo, żeby trzymać formę, bo jest całkiem dobra. Pani przynosi mi kalafiora. Ja jej mówię, to nie jest brokuła. Brokuła jest zielona. Ona mówi, nie, brokuła jest biała. Ja mówię, nie, zielona. No i się kłócę. Po czasie zrezygnowałem, po prostu powiedziałem, dobra, że zjem z kalafiorem. No nic, dobra, koniec tego odcinka. Jeśli nie widzieliście poprzednich, sprawdźcie, śledźcie całą serię, bo każdy odcinek to będzie coś kolejnego, będzie taki mini serial. Odcinki będą praktycznie codziennie, oprócz środy. W środę będę chciał robić live'y. Dokładnie od przyszłej środy zacznę, żeby troszkę się rozkręciło znowu na kanale. No i co, dzięki wielkie, że oglądaliście. Będzie fajnie, na pewno przygoda będzie świetna. Do kolejnego punktu mam 6 godzin drogi, czyli do miejscowości Mujne, gdzie występuje pustynia. Jest piękna wioska rybacka, no jest naprawdę dużo do pokazania. Postaram się tam dzisiaj dojechać w 6 godzin trasy, jest już 15, także trochę musiałbym jechać po nocy. Zobaczymy jak będzie. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, na razie.